Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Nokii 207 z 2013 roku. To, jak widzicie, telefonik już jest dość młodym modelem od Nokii. Tutaj chyba bardziej z Microsoftu już. W tym przypadku za bardzo nie mogę go ogarnąć i coś nie bardzo tutaj funkcjonuje. Tak naprawdę to się w ogóle nie włącza. Tutaj wymieniałem baterię. To gniazdo ładowania tutaj jest jak być powinno. Wymieniałem też wyświetlacz i też tutaj w ogóle nic nie załącza. Tutaj prawdopodobnie uwalona jest płyta główna w tym modelu. Dość tutaj ładny model od Nokii, właśnie z 2013 roku. Prosta Nokia, widzicie, tylko tutaj ma wygrawerowany napis marki Nokia. W ogóle tutaj nie posiada nad aparaciku w tym przypadku. U samej góry widzimy 3,5 jack. Tutaj port ładowania. I to tak naprawdę tyle w tym modelu. Tutaj sobie jeszcze wyciągniemy naszą klapkę. I zobaczymy baterię. To jest bardzo popularna bateria BL5C. Najpopularniejsza w Nokiach klasycznych. I tu jakieś informacje naszego modelu, w jakim państwie został produkowany. Tutaj widzimy China. Wersja softu 954, model 207 i to tyle tak naprawdę. Tu widzicie jeszcze telefon obsługuje karty pamięci microSD aż do 32 GB. No oczywiście 2013 rok, to nie wypadało im tutaj zrobić gorszej, mniejszej pamięci. No i tutaj też obsługujemy również MP3 i inne dzwonki tutaj w tej Nokii. I zabieramy się tutaj do montażu naszego modeliku. Tutaj pierwsze co, będziemy odkręcać dwie śrubeczki. Tutaj oczywiście ściągamy klapkę, wyciągamy naszą baterię, wyciągamy kartę pamięci i kartę SIM. Tu mamy dwie śrubeczki, tu jest jedna, tu jest druga, więc sobie odkręcamy. Ja tutaj od razu powiem, że tutaj Torx, którym się obsługuje, którym odkręcam te śrubeczki, to już nie jest ten, który odkręca Nokia 3310. Tu jest za koleją. Tylko już troszkę węższy, jest to Torx T4. I teraz sobie podwadzimy naszą przednią obudowę tej Nokii. Tutaj najlepiej oczywiście od samego dołu sobie zacząć. Może z tej strony. Tutaj obudowa dość mocno trzyma, więc sobie uważajcie, by sobie nie uszkodzić tej paluszków, albo od góry spróbujemy, tutaj od wycięcia. O, tutaj może nam puścić szybciej. Tutaj z każdą tą blokadą tutaj sobie odpychajcie obudowę na zewnątrz. No już widzimy tutaj naszą przednią obudowę poprawnie wymontowaliśmy. Tutaj nam nasza zasłonka tutaj od kurzu się odczepiła, ale trudno. Sobie odkładamy na bok i widzimy teraz, mamy do docenia 4 śrubeczki. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Są tego samego rozmiaru co poprzednie dwie. Odkręcamy sobie je. Tutaj sobie je wszystkie odkładamy na bok. Ta Nokia byłaby bardzo naprawdę fajną Nokią. Ja by jeszcze posiadał jakiś fajny aparacik. I tą właśnie latareczkę, która właśnie brakuje w tym modelu. Podwadzamy sobie tutaj w takich miejscach, by ją nie uszkodzić. No ale w większości Nokii tutaj gdziekolwiek podwadzimy, tak będzie dobrze. No i tutaj spójrzmy. W korpusiku znajduje się tutaj wszystko wymienne. Począwszy od głośnika głównego, głośniczka od rozmów, 3,5 jacka, wszystko jest wymienne w prosty sposób. Kładziemy sobie za koleją. I tu na płycie, jeśli chodzi o slot karty SIM, slot karty pamięci, złącze naszej baterii, gniazdo ładowania, wszystko jest wymienne, ale w utrudniony sposób. Tu już sobie podwadzamy nasz
wyświetlacz i tutaj spróbujemy sobie go wymontować. Tu mamy jeszcze takie dwie blokady, to jest jedna blokada i tu jest druga blokada, więc sobie je otwieramy na zewnątrz. Tu jest nasza rameczka i nasz tutaj wyświetlacz tej Nokii. Tutaj prawdopodobnie wyświetlacz jest sprawny w tym telefonie, bo widzę, że jest ładny. Tutaj nie ma w ogóle żadnych przebarwień, nie ma pęknięć. I nie jest jakiś czarny, tylko widzę, że jest spoko. Więc pewnie jest sprawny, ale pewnie jakieś inne rzeczy tutaj coś źle po prostu funkcjonuje w tym urządzeniu. Jak sobie tego naprawię, to na pewno Wam pokażę tutaj w recenzji. No i dobra, teraz tutaj składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Zakładamy nasz wyświetlacz na swoje miejsce. Tutaj mocujemy z drugiej strony. Zakładamy z powrotem naszą ramkę. Tutaj mocujemy ją z dwóch stron i dociągamy mocno w kierunku płyty. Tutaj te blokady. Jak jest, to teraz zakładamy z powrotem w nasz korpusik. Tutaj, żeby wszystko idealnie doszło na swoje zaczaski. Jeśli już jest, przykręcamy nasze 4 śrubeczki wcześniej odkręcone. Jedna, druga, trzecia i czwarta. Jak widzicie, jak przystało na Nokię, nawet te nowsze Nokie klasyczne są jeszcze według mnie łatwiejsze niżeli te starsze. Już nie mówię tutaj o Nokii 310, tylko innych klasycznych modelach Nokii. Naprawdę bardzo proste telefoniki w demontażu. Jeśli chodzi o demontaż takich wymiennych tutaj podzespołów, bo jeśli chodzi o wymienność innych podzespołów tutaj jak lutowane, skrzyżowane, to na pewno będzie trudniej. No jak w większości telefonów, nie tylko klasycznych, ale i dotykowych. Teraz sobie tutaj przecieramy nasz wyświetlacz z tych brudów, które zostawiliśmy niepotrzebnie. Tak jest. I zakładamy nasz tutaj cały przód. Tutaj możemy to, jeśli chodzi o tą zaślepkę, która tutaj osłania przez kurz i brud. Troszkę sobie ją na bok weźmiemy. Zakładamy z powrotem naszą przednią obudowę. Tutaj klikamy na wszystkich naszych zatrzaskach z wszystkich stron. I przykręcamy nasze dwie ostatnie śrubeczki. Jedna śrubeczka i druga. Zakładamy naszą bateryjkę, zakładamy tylną klapkę. I to wszystko, jeśli chodzi o poprawny demontaż i montaż tej uroczej Nokii z 2013 roku. Dzięki, że dzisiaj były ze mną. Tutaj jak widzicie, jeśli chodzi o demontaż prawidłowy tej Nokii jest bardzo prosty. Tutaj jeśli chodzi o podzespoły, które są wymienne bez użycia tutaj lutownicy czy innych narzędzi do tego tutaj przystosowanych do rwania, zgrzewania tej inne itp. itd. Ale myślę, że sami sobie na pewno taki telefon nie naprawicie w domu zaciszu, jeśli chodzi o wyświetlacz, i tu inne podzespoły. Tutaj nam coś odeszło, widzę, na klawiszach. Dzięki za dziś, dzięki za oglądanie tego filmiku. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz mój kanał oraz moje filmiki. Tu jeszcze wspomnę o tym modelu, że te klawisze tutaj numeryczne funkcje są bardzo tutaj wygodne. Idealny telefonik dla seniora. I tutaj nie są głośne, klikając właśnie je. I to wszystko, cześć.